Jaki tu pseudonim, czy to słyszałem, znałem. Wcześniej z PPA bardzo mało korzystałem przed 2015 rokiem. Wiesz, że ty wcześniej pewnie tam robiłeś. Ja z PPA odszedłem w roku 2013 bodajże. No to ja dopiero... Coś wcześniej tam kilka razy może zajrzałem, nie pamiętam. A dopiero jak w 2015 do Amigi wróciłem. No nie wiem jak to więcej korzystałem. O, tak nas będzie widać. Zazdroszczę ci tej brody, bo mi ani tu nie rosną, ani tu nie rosną. Tutaj to ja gole, bo siwe włosy chowam. No, ja już kolanko mam. Ja teraz ograniczam mobilność tymi jazdami, no bo w piątek zaczynam chemioterapię. I lekarz mi powiedział, żebym się nie ruszał, autem nie jeździł nawet za bardzo, ani do Polski nie latał, no bo nie wiadomo jak to będę znosił, nie? I tych cykli będzie albo 6, albo 8. Zobaczymy. No. Jeszcze się nie nastawiam na wywiad z J Minerem. No. Jeszcze bym chciał, wiesz, pociągnąć tutaj, nie? No ale co będzie, tego nie wiesz, nie? Więc przezornie organizuję sobie, że wiesz, rzeczy, swoje sprawy załatwiam, co mam do załatwienia, bo nie wiadomo. Trzeba i do przodu planować. Tak, do przodu, jak najbardziej. I ty spawaczem jesteś, o to mi chodziło. Ale Amig nie spawasz. Nie, no te obudowy, nie wiem, które widziałeś, które robię. Widziałem te twoje obudowy, to jest to samo Celebox chyba ma, nie? To tu pokażemy. Tak, akurat tak, ale nie... Tak, wybrałem taką samą do przerobienia po 1200, bo był rzeczywiście problem ze znalezieniem obudowy, żeby miała z przodu beję i wystarczająco wysoka była. Tak. Jak były rozmiarami, to po prostu płaskie fronty, że żadnego napędu nie wstawisz tutaj. Ale wiesz co, te problemy są od lat 90. Tak właściwie. Nie, no wcześniej były duże wieże. Były duże wieże, ale ja pamiętam jak ja szukałem, jak się zaczęły ATX-y generalnie, tak się skończyło łatwe wkładanie Amig do obudów. Ja się zastanawiam, czemu na przykład, czy to jest taki duży problem, żeby ktoś sam zaprojektował to. Są kady, nie kady. Pewnie koszty byłyby ogromne, nie? Żeby 10 takich obudów wyprodukować. Ja robię, wiesz, obudowy. Pierwszą zrobiłem do Amigi 500. To też to? Widziałeś? Nie. Takie pudełko desktop, takie jak to nazwać, przemysłowe powiedzmy. Widziałem. Na PPA. Widziałem. Zrobiłem tylko dlatego, Chyba do Amigi 4000. Nie, do Amigi 500. 500, dobra, to była 500. Widziałem, bo powiem zaraz powoli o kolejnej. Dobra. To do 500 zrobiłem jako pierwszą, bo wtedy Checkmate nie był dostępny, a ja sobie zbudowałem Amigę 500++. Fioletową, nie było w co wstawić. A skoro pracuję w takiej firmie, to zaprojektowałem sobie. Super. Zrobiłem parę sztuk, nawet tam jedno chyba na jakąś aukcję charytatywną wrzuciłem dla... Sierla? Tak. Tak. Później tam kilka sprzedałem. Zacząłem kolejną Amigę, którą zrobiłem, budową taką przemysłową, była budowa Amigi 2000, bo też zrobiłem dla siebie kultowałem Amigę 2000, też oczywiście nie było budowy łatwo dostępnej. Hello everybody, if anyone needs Wi-Fi, Chris Forrester has very kindly brought a 5G Wi-Fi router with him. The idea and parcel of which are in our WhatsApp group. If you're not a member of the WhatsApp group, you speak to Chris, who's over here in the far corner. He'll sort you out with the access details. Thanks. Thank you. Następna była chyba do Amigi 4000, też najpierw taka spawana, całkowicie prototyp, a później już wyginana z kilkoma elementami spawanymi. Kolejna była 3000, to miały wycięcia na przednim panelu, ale jak się okazało, ludzie jednak woleli z zwykłym frontem, tylko tam ewentualnie z drzwiami wentylacyjnymi. I też oferowałem na Amigi 4000, sporo ich poszło poprzez Amibeya. Ekstra. Teraz jestem w trakcie zmiany troszeczkę projektu do Amigi 3000, bo tam też był front z takimi specjalnymi wycięciami, a teraz będzie zwykły. Niedługo pewnie też puszczę na Amibeya to. Już prototyp mam, wszystko pasuje. To jak zwykle ciągle brakuje czasu na wszystko. Ja nie pracuję od paru miesięcy, bo otworzyłem sobie ten kanał na YouTubie i też na nic nie mam czasu. Widzę, tam ciągle coś wrzucasz. No słuchaj, no siedzisz w domu, jeszcze cukrzycę ma do tego, cukier ci leci, no kurde coś trzeba robić, nie? No bo co, będę siedział Netflixa, oglądał dzień i noc, a no wrzucam filmy, co prawda
wrzucałem kiedyś codziennie film. Teraz wrzucam tak 2-3 filmy w tygodniu, bo zacząłem to jakoś tak lepiej montować. Ogarnąłem sobie program do montowania, ten DaVinci. I teraz film, który mi wyjdzie dzisiaj, za 24 minuty, to jestem z niego zadowolony, wiesz. Wyszedł mi tak fajnie, nie? Jeszcze jak go tam przeglądałem, tam były jeszcze tam jakieś takie pierdółki, ale to już było to, co bym chciał widzieć i słyszeć. Do tego robię napisy do tych filmów, bo nie robiłem wcześniej. Co prawda robię to na sztucznej inteligencji, Whisperem, robię na polskie napisy. Potem czatem GPT tłumaczę to na angielski i na węgierski, no bo żona jest Węgierka, no to jak żeby inaczej. No ale to też zajmuje czas, nie? Żeby to wrzucić, przetłumaczyć jednak, oczywiście jakby to było ręcznie, no to by to trwało z tydzień, nie? Ale na jedną osobę to i tak jest sporo roboty, nie? Nie zdaję sobie sprawy. Mam co robić. Ale ten twój projekt, no to jest genialne, coś wspaniałego. No i taką wieżę możesz 600 włożyć, bo 600 ma po te same w zasadzie ustawienie portów poza joystick myszy. Tak, ale tak. O to mi. Słuchaj, bo obiektyw No jest ponad. tutaj jest. Tak. No tak, no to o, to super będzie. Ja mam gadać, tak? Masakra. No, chyba tak. No. Cześć. Cześć. Miło Cię poznać w ogóle. Poznaliśmy się dopiero tutaj, pierwszy raz. Właścicielem sklepu Retro Lemon, Tak. który zajmuje się retro. Między innymi masz Amigę, tak? Między innymi mam Amigę. Sklep powstał 4 lata temu jako na fali Brexitu, z tego względu, że Lotarek, który jest moim głównym dostawcą. Znam, pozdrawiamy Lotarka, znam go Pozdrawiamy osobiście. Lotarka. Lotarek stwierdził, że nie będzie więcej sprzedawał na terenie UK, no bo Brexit. Było, Tak. było, bo chciałem kupić, nie udało mi się. No właśnie, do tej pory się nie udało. Musiałem zamówić do koleżanki w Polsce Tak. i ona mi wysłała do Anglii. No tak to mniej więcej teraz działa, ale w związku z tym Lotarek szukał dystrybutora na rynku angielskim, no i stwierdziłem, że może podejmę się tego. No i przez te 4 lata rozwinąłem trochę sklep, mając też produkty od innych producentów, od innych dostawców, do różnych maszyn. Przede wszystkim do Atari, ale również Amiga, Commodore, Sinclair, parę bajerów do Amstrada też się znajdzie, więc... Umarł niedawno ten pan, znaczy tam z 2 lata do tyłu ze Tak. Sinclaira, niestety. Tak. No ale to jakby... wiesz, Osobna historia. Osobna historia, tak. Uprzedziłeś kilka moich kolejnych pytań, odpowiedziałeś, które chciałem zadać. To zadaj, to może rozwinę. Jak Brexit? Mówisz, Jak Brexit? Przed Nie. Brexitem czy po Brexicie? Po Brexicie, tak jak powiedziałem, Aha. Brexit był główną przyczyną otwarcia Retro Lemon, z tego względu, że Lotarek, jak i inni producenci, zamknęli na tamten moment sprzedaż do UK z tego względu, że wymagało to dużej papierologii i było bez sensu, więc trzeba było stworzyć firmę, która jest tutaj na rynku brytyjskim, która jest, po prostu ściąga, ma magazyn, dystrybuuje produkty, no nie na zasadzie, że jako pośrednik, tylko po prostu trzeba mieć magazyn i tyle. Bo jest też stronka Lemon Amiga. To jest coś Lemon innego? Amiga to jest, nie, to nie jest nic powiązanego, tak zbieżność nazwisk, jak to się mówi. Generalnie nawet nie byłem świadomy tego, że Lemon Amiga istnieje w momencie, kiedy tworzyłem Retro Lemon. Nie, to nie jest powiązane. To jest pierwszy raz, kiedy jesteś na Kickstarterze? Nie, na Kickstarcie jestem drugi raz w tej chwili. Tak, w zeszłym roku byłem pierwszy. Bo wiesz, jak ja się tu znalazłem? Ja mieszkam blisko. No. 9 minut jazdy. Tak. Z Simonem mailowałem na temat backplate'a do karty Prelude, tej dźwiękowej. Tak. I on się mnie pyta, czy będę tutaj na Kickstarterze. Wysłałem mi linka, patrzę, amigowa impreza, patrzę, zamiedzą dosłownie, nie? No, ja też mam niedaleko, dlatego właśnie się pojawiłem tutaj, bo też mieszkam powiedzmy pół godziny autem, więc nie jest to jakiś straszny wysiłek, żeby przyjechać, no ale miło spotkać zawsze. Jasne, amigowców. I ty handlujesz tylko tutaj na UK, nie wysyłasz za granicę, tak? Wysyłam za granicę także. UK jest głównym moim rynkiem zbytu ze względów właśnie tych brexitowo-podatkowo-dystrybucyjnych, tak, że jakby otwieram swój sklep dla ludzi, którzy chcieliby kupować rzeczy, które nie są produkowane w UK, ale wysyłam też na cały świat. Minus tam jakieś kraje typu Rosja czy Korea Północna i Afganistan i tak dalej oczywiście.
ale tak, rozsyłam na cały świat, miałem zamówienia z takich krajów jak Namibia albo Chile. Wow. Nieźle. Czy masz też karty turbo? Chodzi mi o firmę indywidualkę, generalnie. Nie jestem dystrybutorem indywidualnym. Jakoś nigdy nie przyszło to do rozmowy na ten temat. Nie mam właściwie kontaktu. Być może jeżeli oni by byli zainteresowani dystrybucją swoich kart na rynku angielskim poprzez Retrolemon, to chętnie bym się skontaktował. Mam karty turbo jedną właściwie, Furię do Amigi 600. To jest karta produkowana przez Lotarka z procesorem 0.20, RAM-em i koprocesorem, ale tak to raczej bardziej akcesoria. Czy z takiego amigowego biznesu, amigowego, atarowego, komodorowego, spektrumowego i Amstradowego da się wyżyć? Pomimo tych wielu brandów, marek i tak dalej, niestety nie da się wyżyć. Jest to rynek mały dosyć. Jest to jedna z trzech moich działalności tak naprawdę, więc robię to czysto hobbystycznie. No bo to są małe serie, tutaj jest chyba problem, tak? Że zamawiasz 10 sztuk czy 20? Tak, to są mniej więcej tego typu ilości. Marże, waty, no, właśnie najpierw, żeby to w ogóle można było sprzedać, to najpierw trzeba to zaimportować, zapłacić cło, VAT i jeszcze podatki od tego, dlatego nie jest to rzecz taka hop-siup, ale da się ogarnąć, tak. Winduje cenę, że tam tak, właśnie to winduje cenę. Tutaj ważnym aspektem jest to, że wielu ludzi, którzy hobbystycznie na przykład lutują i sprzedają jakieś akcesoria, oni to zazwyczaj robią po prostu, tak jak mówię, hobbystycznie, nie mają firmy, nie mają przede wszystkim tego VAT-u, który podnosi cenę automatycznie o 20%. Tak? Chciałem zapytać, jak wygląda z trwałością takich retrogratów. Chodzi mi konkretnie o to, czy trafia Ci się dużo reklamacji. Nie pytam konkretnie o konkretną firmę, ogólnie. Nie, wydaje mi się, że ponieważ jest to nowa elektronika, to nie jest, ja nie sprzedaję rzeczy z epoki tak zwanej, tylko sprzedaję rzeczy produkowane na bieżąco. One są produkowane w nowoczesnych technologiach, z dobrej jakości materiału, więc generalnie nie mam za dużo reklamacji. Bardziej reklamacje się zdarzają z powodu na przykład, że ktoś kupił coś, co nie pasuje do jego setupu. Że, nie wiem, kupił zasilacz do Commodora 64, a się okazało, że ma 128 albo coś w tym stylu, tak? Albo wręcz problem ma z obsługą, nie wiem, mam w ofercie na przykład modem Wi-Fi do Commodora 64 i to jest dosyć problematyczny sprzęt, bo trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak się tego używa, a nie jest to proste urządzenie w obsłudze. Bo ktoś sobie kupił Furię, a się okazało, że ma Spektruma. No, może się tak też zdarzyć. Oglądałem kiedyś film na YouTubie właśnie o facetie, który miał sklep z konsolami i miał tego typu przygody, że przynieśli mu niedziałającą grę, bo ktoś sobie kupił na Xboxa One, a miał klasycznego. No i nie działa. No to właśnie, kwestia jest tego, że na rynku się pojawia dużo ludzi, którzy wracają do retro, ale nie mają wiedzy, pamiętają albo mają wyobrażenie, że coś tam było wspaniałego. Tak, wydaje mi się, że wszystko wiedzą i pamiętają, ale niestety to jest nieprawda, więc zdecydowanie polecam różnego rodzaju fora dyskusyjne, grupy na Facebooku. Masz fora, grupy, WhatsAppy, praktycznie wiedza jest, ta tajemna wiedza sprzedaży jest ogólnie dostępna. Tak. Chociaż mamy przykład taki, że wysyp jest kart turbo do Amig. Tak. Ja pamiętam gdzieś tam lata 2008-2009, no to była wiedza tajemna, gdzie uważano, że ona przepadła ta wiedza, a w tej chwili kart turbo masz od groma, masz 4 modifier i tak dalej. Tak. Ale to jest dziwne, dlatego że zauważ, że generalnie Amiga była stworzona z założeniem takim, że można do niej wsadzić kartę turbo. Tak, że jakby architektura komputera, zaczynając nawet od Amigi 1000 czy Amigi 500, gdzie masz slot Zorro właściwie już pojedynczy co prawda, ale no była możliwość podłączenia, były te, nie wiem, akceleratory chyba GVP do Amigi 500 z 0.30. Coś w tym stylu, albo 0.20. Wiesz, mówię w latach 80. zeszłego wieku. Chodzi mi o to, że jakby dziwi mnie to, co powiedziałeś, że wiesz, że wiedza niby umarła, ale wydaje mi się, że to jest, to tak chyba nie było, z tego względu, że Amiga od zawsze była gotowa na rozbudowę. Trochę to rozwinę.
No to rozumiem. Rozwój, nie ma problemu. Ja zrozumiałem twój punkt widzenia, o co ci chodzi. Chodzi mi o to, że tak jak mówisz, lata 80., 90. było mnóstwo firm, które produkowały karty turbo. W pewnym momencie Amiga ostro zanurkowała. No i tak, Ludzie się przesiedli na PC-ty, programiści się przesiedli na konsole i na PC-ty. Tak. I gdzieś lata, jak ja wróciłem do amigowania, 2005, 2006, 2007, coś takiego, były dyskusje na temat nowych kart turbo i okazywało się, że aktywnych amigowców nie ma, którzy posiadają wiedzę do zrobienia tego. No to dlatego właśnie... Tak samo było z grami. Teraz. Tak samo było z grami. Na przykład Amos potrafi obsługiwać device'y, bo ja się tam bawię, hobbystycznie Amosem. Tak. Możesz sobie zaprogramować Amosie teoretycznie obsługę Spidera, PCI, ale nie ma ludzi i nie ma opisów na forach ludzi, sposobów jak to zrobić, jak to wykonać. Ludzie, którzy potrafili to w latach 90. albo nie żyją, albo mają Alzheimera, albo robią zupełnie coś innego. Tak, robią zupełnie coś innego, dosłownie. I też była dyskusja właśnie w tych latach na temat lepszych kart turbo, bo już wtedy narzekano na to, że Blizzardy zdychają, że Apollo zdychają, żeby coś nowego wypuścić. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj głównym problemem była też technologia, dlatego, że nie było takich rzeczy jak PCBWay, czy jakiś tam Ja płytki w domu robiłem. No właśnie, że jakby nie było takiej możliwości, żeby w tani sposób wyprodukować akcelerator. Bo zrobienie akceleratora, czy w ogóle czegokolwiek do retrokomputera jest rzeczą na tyle trudną, skomplikowaną, szczególnie przy takich rzeczach jak akceleratory, że potrzebujesz robić testy. A jak w warunkach domowych wytrawienie płytki 10 razy, bo musisz ją poprawić, wiesz, i zdebugować, no to nie jest prosta sprawa, tak? Więc, a teraz, kiedy mamy te wszystkie chińskie, tanie możliwości produkowania, tak, to oni jeszcze ci mogą polutować, więc robienie testów to jest tak naprawdę praca deweloperska, a nie fizyczne tworzenie tego urządzenia. No i masz oprogramowanie do tego, nie sobie zaprojektujesz jak chcesz, jaką płytkę. Dokładnie. W ilu warstwach chcesz i ci ją wykonają. Dokładnie. Jak ja robiłem pierwsze PS2M do Amigi sam, wytrawiałem płytki, kolega mnie nauczył z Redutów, no to on mi mówił, jakiego trzeba mieć high skilla, żeby zrobić dwuwarstwową płytkę, wiesz, przód i dół. A teraz 4-warstwową Chińczycy... Teraz 8 ci zrobią, tak. 8 ci zrobią. Tak. To, o czym mówisz, jest całkowita racja, bo rozmawiałem kiedyś z Grzegorzem Kraszewskim, autorem, no kurde, zęba mi wyleciał, nie Mediator. Nie wiem. Nie ale wstyd! Jaka siara, Prometeusz. Aha. Sloty PCI do Amigi 4000. Okay. I on mi mówił, że zrobili 3 prototypy, zapłacili za to tam w latach 90. 1200 zł, tylko nie pamiętam czy za 1 czy za 3, ale w latach 90. 1200 zł to było więcej. No. Ja w 2005 roku jako magazynier zarabiałem 800 zł. No to się cofnie jeszcze tam 8 lat do tyłu. To był kosmos pieniądza. Tak. I to jeszcze wiesz, jak to zamówić, jak to osiągnąć, jak to zdobyć, nie? No to tylko prototyp. Prototypy, no. A teraz siadasz, sobie programujesz, układów programowalnych masz całą tabelę, czata GPT zapytasz, jak to zaprogramować. Tak, i ci napisze połowę kodu, dokładnie, tak. Wiesz co, czat GPT, jak go prosiłem o napisanie prostej gry na Amosie, napisał. Nie dało się tego uruchomić, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, że to miało szansę działać. Tak. Udało mi się ten kod doprowadzić do działalności, ale grać się w to nie dało. Okay. Nie, no, jeszcze nie ten etap. ChatGPT ma pojęcie o jakichś popularnych językach, typu tam Python czy PHP i tak dalej, tak? Ale no trzeba, znaczy wiesz, ChatGPT rozumie koncepcję programowania, no ale nie zna jakby samej struktury języka typu Amos na przykład, tak? No napisał mi w assemblerze, odmówił. Powiedział, że nie zna i napisał mi tylko Hello World. Nie napisał, że nie zna, powiedział, że coś tam mi powiedział, że napisał mi Hello World. Tak, bo wiesz, assembler to jest jedna sprawa, architektura maszyny, Amigi, tak, druga. Wiesz, to jest inna sprawa, możesz, wiesz, w assemblerze na Atari ST też napiszesz Hello World, ale będzie inne, bo jest inny system, inne chipy, tak? W C też mi napisał kilka programów, ale żaden nie działa. Próbowałem. Dzięki za rozmowę w ogóle serdecznie. Wracamy na imprezę, idziemy się bawić dalej, będzie relacja.